Straż Graniczna to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja odpowiedzialna za ochronę granic państwowych na lądzie i morzu oraz kontrolę ruchu granicznego zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego. Jej początki sięgają okresu tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, kiedy powołano Straż Gospodarczo-Wojskową do ochrony granic przed przemytami. Niedługo później utworzono Straż Graniczną, która została przemianowana na Wojskową Straż Graniczną podległą Ministerstwu Spraw Wojskowych. Na początku lat 20. reorganizowano ochronę wschodnich granic, tworząc bataliony celne, a następnie ponownie zorganizowano Straż Graniczną. W 1923 roku zadania straży przejęła Policja Państwowa, jednak trudności wymusiły powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza, wzorowanego na strukturach wojskowych i podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Żołnierze korpusu bronili granic, kontrolowali ruch towarowy i odpierali napaści. Po II wojnie światowej granic strzegły Wojska Ochrony Pogranicza. Współczesna Straż Graniczna, ustanowiona ustawą z 1990 roku, oficjalnie rozpoczęła działalność 16 maja 1991 roku, z dniem rozformowania Wojsk Ochrony Pogranicza. Ten dzień jest obecnie świętem formacji. Struktura Straży Granicznej jest rozbudowana i dostosowana do wymagań ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz wewnętrznych Polski. Podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straż Graniczna działa pod nadzorem komendanta głównego, który wraz z zastępcami koordynuje pracę całej formacji. Komenda Główna współpracuje zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, a jej wyspecjalizowane biura wspierają działania operacyjne, logistyczne oraz kadrowe. Istotną rolę pełni Biuro Zabezpieczenia Działań, nadzorujące Wydziały Zabezpieczenia Działań, wyspecjalizowane komórki zajmujące się zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców, interwencjami w sytuacjach zagrożenia oraz wsparciem działań ratowniczych. Oprócz WZD działają także zespoły i grupy interwencji specjalnych, skupiających się na ochronie portów lotniczych, interwencjach w sytuacjach zagrożenia oraz zabezpieczaniu lotów wysokiego ryzyka. Straż Graniczna posiada 9 regionalnych oddziałów odpowiedzialnych za ochronę lądowych i morskich odcinków granic: warmińsko-mazurski, podlaski, nadburzański, bieszczacki, śląski, nadodrzański, nadwiślański, karpacki oraz morski. Oddziały te zarządzają placówkami operacyjnymi, które bezpośrednio zajmują się kontrolą graniczną, zapobieganiem nielegalnej migracji oraz przeciwdziałaniem przemytowi. Dla profesjonalnego przygotowania kadr Straż Graniczna posiada ośrodki szkoleniowe oraz Wyższą Szkołę Straży Granicznej. Szkoła ta oferuje programy akademickie, które łączą szkolenie operacyjne z nauką kompetencji przywódczych i prawniczych, przygotowując funkcjonariuszy do kluczowych ról w formacji. Straż Graniczna odgrywa kluczową rolę w ochronie polskich granic oraz zewnętrznych Unii Europejskiej. Do jej głównych zadań należy kontrola ruchu granicznego poprzez sprawdzanie dokumentów, środków transportu oraz inspekcje podróżnych i ich bagaży, aby zapewnić zgodność przekraczania granicy z przepisami. Formacja przeciwdziała również nielegalnej migracji i handlowi ludźmi, patrolując tereny przygraniczne oraz podejmując akcje pościgowe i prewencyjne. Dodatkowo odpowiada za zabezpieczanie infrastruktury granicznej, monitorowanie przygranicznych terenów oraz patrolowanie wód terytorialnych, wspierając w razie potrzeby działania sił zbrojnych. Ważnym obszarem jej działań jest także walka z przestępczością transgraniczną, w tym przemytem narkotyków, broni i innych zakazanych towarów. Funkcjonariusze, współpracując z policją i służbami celnymi oraz wykorzystując zaawansowany sprzęt, skutecznie rozbijają zorganizowane grupy przestępcze. W 2023 roku Straż Graniczna, we współpracy z innymi służbami, zlikwidowała największą w historii grupę przemycającą papierosy z Białorusi do Polski, która w latach 2020-2021 przemyciła niemal 19 milionów paczek papierosów, narażając Skarb Państwa na stratę ponad 437 milionów złotych. Straż Graniczna aktywnie uczestniczy w międzynarodowej współpracy, np. z Frontexem, prowadząc misje zagraniczne i wymieniając się informacjami z innymi państwami Unii Europejskiej. Współpraca ta umożliwia skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej i pozwala na szybsze reagowanie na zagrożenia. Formacja prowadzi również działania edukacyjne
które zwiększają świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa granic i informują o zagrożeniach związanych z nielegalną migracją. Oprócz tego przeprowadzane są także ćwiczenia. Jednym z nich był Joint Efforts 2022, w którym wzięło udział ponad 50 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Ćwiczenia obejmowały zarówno warsztaty teoretyczne, jak i praktyczne scenariusze zagrożeń na zewnętrznej granicy UE, w tym incydent w Bezledach z agresywnymi podróżnymi i nielegalnym przekroczeniem granicy. Celem było doskonalenie współpracy służb w kryzysowych sytuacjach z użyciem nowoczesnego sprzętu. Strażnicy graniczni, w zależności od specyfiki swoich zadań, korzystają z szerokiej gamy nowoczesnego uzbrojenia i pojazdów przystosowanych zarówno do ochrony granic lądowych, jak i morskich. Arsenał obejmuje m.in. pistolety Glock, karabinki Grot i HK-416, pistolety maszynowe MP5 oraz broń gładkolufową. Do środków przymusu bezpośredniego należą gaz łzawiący, pałki teleskopowe, kajdanki, siatki obezwładniające, kaski ochronne i kolczatki drogowe. Ważną rolę odgrywają także zaawansowane urządzenia optoelektroniczne, takie jak monokulary termowizyjne i noktowizyjne oraz kamery termowizyjne, które wspierają funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń. Straż Graniczna dysponuje wszechstronnym zapleczem pojazdów, które obejmuje zarówno samochody terenowe, jak i jednostki pływające oraz śmigłowce dostosowane do różnorodnych wyzwań granicznych. Na terenach przygranicznych lądowych funkcjonariusze wykorzystują pojazdy terenowe, takie jak Land Rovery Defender i Toyota Land Cruiser, które doskonale sprawdzają się w trudnym terenie. Patrole graniczne wspierają także motocykle, quady oraz pojazdy typu buggy, umożliwiające szybki dostęp do trudno dostępnych obszarów. W większych placówkach oraz portach lotniczych straż korzysta z pojazdów specjalistycznych, wyposażonych w zaawansowane systemy do inspekcji bagażu i towarów. W zakresie ochrony granicy morskiej formacja operuje łodziami patrolowymi i kutrami, odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne, a śmigłowce wspierają działania lądowe i wodne, umożliwiając szybkie reakcje i monitoring z powietrza. W Straży Granicznej psy i konie pełnią ważną rolę, wspierając funkcjonariuszy w patrolowaniu, tropieniu oraz wykrywaniu nielegalnych substancji, takich jak narkotyki czy materiały wybuchowe. Psy służbowe są także angażowane w przeszukania pomieszczeń oraz kontrole graniczne, a Straż Graniczna to jedyna formacja w Polsce, która posiada psy specjalizujące się w wyszukiwaniu broni. Konie służbowe są wykorzystywane wyłącznie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, w placówkach w Ustrzykach Górnych i Czarnej Górnej, gdzie górski teren ogranicza możliwości użycia pojazdów. Dzięki swojej wytrzymałości i cichej pracy pozwalają na skuteczne i dyskretne patrolowanie dużych obszarów bez ingerencji w środowisko naturalne. Formacja zapewnia psom i koniom profesjonalną opiekę weterynaryjną i możliwość emerytury. Po zakończeniu służby zwierzęta te mogą być adoptowane przez swoich opiekunów, z którymi przez lata budowały wyjątkową więź. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, niekarana, o nieposzlakowanej opinii, pełni praw publicznych oraz z co najmniej średnim wykształceniem. Kandydat musi być zdolny fizycznie i psychicznie do pracy w formacji uzbrojonej, gotowy do podporządkowania się służbowej dyscyplinie oraz zobowiązany do zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Nabór do służby odbywa się w 2 etapach. W pierwszym kandydat składa podanie z wymaganymi dokumentami, przechodzi rozmowę wstępną, w której oceniane są m.in. umiejętności autoprezentacji, motywacja oraz znajomość specyfiki służby. Następnie kandydat poddawany jest testom psychologicznym, weryfikacji w rejestrach oraz ocenie dostępu do informacji niejawnych. Po analizie wyników kandydaci są kwalifikowani do 2. etapu. Drugi etap obejmuje egzamin przed komisją kwalifikacyjną, na który składają się test wiedzy ogólnej, test wybranego języka obcego, test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Test sprawności obejmuje ćwiczenia takie jak pompki, bieg kopertowy, skok w dal z miejsca, skrętoskłony, skłon w przód, a także bieg na dystansie 1000 metrów dla mężczyzn i 600 metrów dla kobiet. Po pomyślnym ukończeniu obu etapów oraz pozytywnej opinii lekarskiej, kandydaci rozpoczynają 5-miesięczne szkolenie podstawowe, które przygotowuje ich do zadań związanych z ochroną granic. Następnie
W zależności od poziomu wykształcenia, kandydaci wybierają odpowiednią ścieżkę kariery. Osoby z wykształceniem wyższym przechodzą kurs chorążych, a potem studium oficerskie, a ci z wykształceniem średnim, szkołę podoficerską i kurs chorążych. Kolejne etapy szkolenia w Straży Granicznej obejmują specjalistyczne kursy z zakresu operacji, ścigania przestępców, logistyki oraz języków obcych, a także kursy doskonalące, organizowane w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Program ten ma na celu nie tylko rozwijanie praktycznych umiejętności funkcjonariuszy, ale również przygotowanie ich do objęcia stanowisk dowódczych oraz wsparcie rozwoju kariery w służbie granicznej. Na koniec marca tego roku Straż Graniczna miała 2116 wolnych etatów, przy obecnym stanie formacji liczącym ponad 14 000 funkcjonariuszy. Strażnicy chronią prawie 3100 km granicy lądowej oraz 500 km morskiej. W 2023 roku funkcjonariusze odprawiali średnio 117 000 podróżnych dziennie, co daje łącznie około 43 miliony osób w ciągu roku. Dla porównania, w 2022 roku odprawiono ponad 37 milionów osób. Spośród podróżnych przekraczających granicę w ubiegłym roku najwięcej stanowili obywatele Ukrainy, ponad 19 milionów, co stanowi niemal 45% wszystkich podróżnych. Obywatele Polski stanowili około 15 milionów, czyli 34%. Ponadto w ubiegłym roku Straż Graniczna odnotowała około 26 000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, a w tym roku codziennie kilkadziesiąt osób podejmuje podobne próby.